Cześć, tu Wiesława. Drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku wybierzemy się na spontaniczny, krótki wypad w góry. Przenosimy się do Kotliny Kłodzkiej, u podnóża masywu Śnieżnika. Leży tam mała wieś, bardzo klimatyczna, skryta wśród dzikiej przyrody, otoczona górami. Tutaj można oderwać się od gwaru miasta, wsłuchując się w szum przepływających potoków i śpiew ptaków, podziwiając ciekawą historyczną zabudowę, którą w większości zawdzięcza królewnie Mariannie Orańskiej. Jesteśmy w Międzygórzu. W centrum Międzygórza znajduje się niezwykła atrakcja – wodospad Wilczki. Wody wodospadu spadają z wysokości 22 metrów, co czyni go najwyższym w Sudetach. Już za czasów Marianny Orańskiej uporządkowano teren wokół wodospadu, zbudowano ścieżki, mostki oraz zejście na dno wąwozu. Do podnóża wodospadu prowadziło 217 kamiennych schodków. Dziś trasa jest pięknie odnowiona. Z kilku tarasów można podziwiać wodospad Wilczki z różnych perspektyw. Poprzednio byliśmy tutaj wczesną wiosną, gdy przyroda budziła się do życia, a liście na drzewach były jeszcze w pączkach i muszę przyznać, że wodospad był wtedy bardziej widoczny, ale za to było bardziej szaro. Idziemy do centrum wsi, która nosiła niegdyś niemiecką nazwę Wolfesgrund oraz czeską Wilczy Dól, co świadczy o bogatej i złożonej historii tego miejsca, w którym przenikały się wpływy właśnie tych dwóch nacji. A pierwsze ślady osadnictwa sięgają 1580 roku, gdy Drwale zasiedlili zalesioną dolinę u zbiegu potoków Wilczka i Bogoryja. Brak żyznych gruntów zdeterminował gospodarkę opartą na eksploatacji pobliskich lasów i rzemiośle. Z biegiem lat malownicze położenie zwracało uwagę wielbicieli natury. Należała do nich Marianna Orańska, która w 1840 roku nabyła wieś wraz z okolicą. Za jej staraniem oraz wizjonerskim działaniom przekształciła wieś w modny kurort. Wybudowano pierwsze pensjonaty w stylu alpejskim, zakładano stawy pstrągowe i sieć szlaków prowadzących na Śnieżnik. Do dzisiejszych czasów przetrwało kilka architektonicznych perełek z charakterystycznymi drewnianymi krużgankami, balkonami z rzeźbionymi balustradami, jak ten, który widzimy, dawny dom wczasowy, który czeka na swoje lepsze czasy. W centrum wsi znajduje się drewniany zabytkowy kościół z 1740 roku, będący jedną z najstarszych budowli w okolicy. Zobaczmy, jak dziś wyglądają zabudowania z zachowanymi charakterystycznymi elementami, czyli spadziste dachy oraz rzeźbione z modrzewiowego drewna balkony oraz ich balustrady. Wychodzimy na ulicę Sanatoryjną, która daje początek naszej wędrówce na Śnieżnik. Czy zdołamy dotrzeć na sam szczyt? To się okaże później. Przed nami 3-godzinna trasa. Przecież trzeba jeszcze wrócić i to najlepiej przed zmrokiem. Zatem zakładamy plan minimum, dojście do schroniska na Śnieżniku. Niespiesznie idziemy w towarzystwie szemrzącego, przepływającego wzdłuż drogi potoku i śpiewu ptaków. Mijamy pensjonaty z zadbanymi ogródkami wśród kwiatów róż i piwonii.
Zbliżamy się do parkingu pod skocznią. Ta nazwa nie wzięła się znikąd, albowiem istotnie w tym miejscu znajdowała się niegdyś skocznia narciarska. Przebiegały tędy również trasy narciarstwa biegowego, które są obecnie również dostępne pod warunkiem, że jest śnieg. Pora na posiłek i zebranie sił. Poza mostkiem kończy się miękka gra i trzeba będzie się troszeczkę powspinać. To pierwszy odcinek na szlaku, na którym można dostać lekkiej zadyszki i niestety obnaża naszą kondycję, nad którą trzeba koniecznie popracować. Skupmy się jednak na widokach, niesamowitych kształtach korzeni drzew, które niczym wielkie życiodajne żyły wystają z ziemi. Przed nami fragment trasy nieco bardziej płaski, z pięknymi widokami. Masyw Śnieżnika stanowi fragment wielkiej jednostki geologicznej zwanej metamorfikiem londyńsko-śnieżnickim. Występują tutaj skały wieku proterozoicznego liczące kilkaset milionów lat. Są to gnejsy śnieżnickie, paragnejsy z soczewami marmurów oraz łupki łyżczykowe. Jesteśmy na terenie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Jest to cenny pod względem krajobrazowym i przyrodniczym rejon Sudetów Wschodnich. Lasy zajmują 60% powierzchni. Głównym gatunkiem jest świerk, a z liściastych bóg. Wśród buków na żyznych glebach występuje paprotnik brauna, rzeżucha trójlistkowa, wilczomlecz migdałolistny, tojad smukły i ostróżka wyniosła. Jeśli chodzi o faunę, to spotkać tu można borsuka, kunę leśną, muflona, kozicę, okresowo również niedźwiedzia brunatnego i wilka. Z ptaków warto wymienić jarząbka, cietrzewia, głuszca, puchacza czy grzywacza. Nasz szlak skręcił w prawo. Wchodzimy na nieco węższą ścieżkę z przepięknymi widokami. Przystajemy co chwilę, by napawać się tymi widokami i już teraz mamy przypuszczenie graniczące z pewnością, że w takim tempie szczytu nie zdobędziemy. Ale chyba nie do końca o to nam chodziło. Ważne jest, by się na chwilę zatrzymać, przyjrzeć przyrodzie, zachwycić ciszą. Jak widać, przy dzisiejszej pogodzie ścieżka jest bezpieczna. Trzeba uważać na wystające korzenie i ruchome kamienie. Jednak pamiętajmy, że jesteśmy w górach i pogoda może się radykalnie zmienić. Warto do plecaka zabrać odpowiednią odzież i trochę prowiantu i wodę. Poprzednio byliśmy tutaj w maju. U nas na nizinach żółcił się rzepak na polach, a w wyższych partiach na szlaku leżał jeszcze śnieg. Zaczął padać deszcz, a więc kurtki przeciwdeszczowe i raki na butach były bardzo przydatne. Przed nami już ostatnie dość strome podejście. Docieramy na wysokość 1218 metrów nad poziomem morza. Na obszernej hali pod Śnieżnikiem znajduje się schronisko turystyczne z 1871 roku ufundowane przez Mariannę Orańską. We wnętrzu panuje lekki półmrok, ale na ścianach dostrzegamy pamiątki i zdjęcia osób zasłużonych dla tego miejsca, a duch fundatorki schroniska, czyli Marianny Orańskiej, jest tutaj stale obecny. Na początku XX wieku w schronisku nie było elektryczności. Mimo tej uciążliwości pobyt tutaj miał specyficzny klimat i urok.
1986 roku ponad budynkiem schroniska ustawiono 2 wiatraki napędzające niewielkie prądnice. Następnie zbudowano elektrownię wodną, produkującą prąd na potrzeby schroniska. A obecnie widoczne są tutaj panele fotowoltaiczne. W oddali widzimy Śnieżnik. Na wysokości 1424 metry nad poziomem morza zbudowano wieżę widokową zwaną Blenderem. Pierwsza wieża widokowa, zbudowana tutaj przez Niemców w 1899 roku, przez dekady służyła turystom. Po latach popadała w ruinę, a jej resztki wysadzono w 1973 roku. Z kopuły Śnieżnika odchodzi promieniście kilka wydłużonych grzbietów. 2 najdłuższe biegną w kierunku południowym, nieco krótszy na północny zachód. Na nim też znajduje się kilka mniejszych kulminacji, m.in. Żmijowiec i Czarna Góra. Ruszamy w powrotną drogę. Tym razem wybraliśmy inny szlak, trochę dłuższy, ale bardziej łagodny. Dochodzimy do skrzyżowania. Przy monumencie skręcimy w lewo na zielony szlak i za jakieś 2,5 godziny powinniśmy dotrzeć do Międzygórza. Drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku padło wielokrotnie nazwisko księżniczki Marianny Orańskiej. Była to postać niezwykła i wielce zasłużona dla rozwoju tego regionu. Sam fakt, że mówiono o niej dobra pani, mówi sam za siebie. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tej nietuzinkowej kobiecie, zapraszam do obejrzenia odcinka z Kamieńca Ząbkowickiego, który jest na moim kanale. Tymczasem jeszcze jeden zakręt i jesteśmy na rogatkach Międzygórza, które w świetle zachodzącego słońca wygląda olśniewająco. Jeśli dotarliście tutaj wraz z nami, to bardzo dziękuję za wspólne wędrowanie. Jeśli Wam się podobało, to wyraźcie to kciukiem w górę i subskrypcją. Napiszcie też, czy lubicie górskie wyprawy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Tym razem wybieramy się na wakacje.
Tak więc już dzisiaj zapraszam. Cześć!